Cześć, witam Was w pierwszym odcinku cyklu, w którym będę Wam przedstawiać różne osoby związane z cheerleadingiem we wszelakich jego aspektach. Dzisiaj widzimy się z Moniką Matusiewicz-Herman, która jest byłą zawodniczką gimnastyki artystycznej, także byłą tancerką zespołu Flex Sopot, a teraz prowadzi niesamowity projekt, jakim są cheerleaderki na wózkach. Dzień dobry. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie i za taką piękną prezentację. Mam nadzieję, że dam radę i pytania nie będą zbyt ciężkie. Rozpocznijmy od tego, że chciałam Ci bardzo podziękować, że przyjęłaś zaproszenie na tą rozmowę i zacznijmy od samego początku, czyli od Twoich początków w karierze sportowej. Moja przygoda ze sportem zaczęła się dość szybko. Miałam 6 lat, kiedy trafiłam na salę gimnastyki artystycznej. No i tam podjęłam wyzwanie uprawiania tego sportu. Jest to dość ciężki sport. Trzeba się naprawdę dużo napracować nad różnymi rzeczami, rozciągnięciem, nad sprawnością ogólną, nad manipulacją przyborem. No ale tworzy to piękne widowisko i bardzo mi odpowiadała ta forma właśnie ruchu. I trenowałam ją przez 10 lat, wytrwale 6 razy w tygodniu. Był to taki sport, w którym jeździło się na zawody. Tych zawodów, startów było bardzo dużo. No i takim chyba moim największym osiągnięciem to było Mistrzostwo Polski juniorek, osiągnięte właśnie w wieloboju w gimnastyce artystycznej. To powiedz jako dziecko, co Cię najbardziej w tej gimnastyce artystycznej fascynowało? To jakby finalny efekt, ta piękno, gracja, czy właśnie zawody i element rywalizacji? Myślę, że to i to było bardzo ważne. Dla mnie jako dla małej dziewczynki na pewno podobało się to, że taka gimnastyczka wychodzi na planszę, ubrana w pięknym stroju, który jest cały w dżetach, w cekinach, błyszczy się i porusza się z niesamowitą gracją, lekkością, wykonuje naprawdę ciężkie elementy techniczne, a mimo wszystko wygląda to bardzo lekko, estetycznie, tak jakby po prostu płynęła. Ten ruch był taki ciągły, bardzo, bardzo piękny, szczególnie w połączeniu ze wstążką na przykład, tak, bo to taki najbardziej liryczny, taki najbardziej gadżet, no inaczej maczugi, tak, bardziej rytmiczne, natomiast to połączenie właśnie tego, że niby jest to sport bardzo ciężki, znaczy nie niby, on jest bardzo ciężki, bo te elementy, które trzeba wykonać, to trzeba w nie włożyć bardzo wiele pracy, wysiłku fizycznego, natomiast finalnie na zawodach, na tej planszy wygląda to pięknie i z gracją i daje taki efekt wow po prostu. To który przybór był Twoim ulubionym? Chyba ulubiona była piłka. Z piłką właśnie przeważały też takie elementy związane z gibkością, a to akurat przychodziło mi bez większych problemów. Tak, to jest ważne, żeby mieć jakby to w genach. To coś trzeba mieć w genach, żeby to potem fajnie wykorzystać w tych swoich układach i akurat piłka to mogłabym z nią tańczyć co dzień i taki bardzo przyjemny to był dla mnie przybór. Wspomniałaś o genach, to czy Twoja rodzina jest również rodziną sportowców? Rodzice akurat nie uprawiali jakby wyczynowo jakiegoś sportu. Siostra próbowała w kilku sportach się sprawdzić, ale chyba ja tak wystrzeliłam trochę w tym temacie, ale tutaj akurat wielkie podziękowania dla moich rodziców, bo to oni mnie musieli dowozić na treningi, to oni musieli mnie odbierać codziennie o 19 ze szkoły, musieli zadbać o to, żebym miała właśnie stroje, żebym miała przybory trzeba było oklejać, farbować, tak więc jakby tego było naprawdę bardzo dużo, już nie wspominając o wyprasowanych koszulkach na trening, tak, 6 razy w tygodniu, tak więc tutaj poświęcenie z ich strony było na pewno bardzo duże i za to jestem im wdzięczna, ponieważ gdyby nie oni, no to ja bym tam nie trenowała i nie miałabym potem takich pięknych wspomnień, to raz, a dwa, ten sport dużo daje też dla charakteru. On uczy samodyscypliny, takiego dążenia do celu i po prostu krok po kroku wspinania się do szczytu, do swoich jakichś tam założeń. I po gimnastyce artystycznej przyszedł czas na występy na meczach z zespołem Flex Sopot. Jaki czas upłynął od zakończenia Twojej kariery gimnastycznej do dołączenia do drużyny z Sopotu? Myślę, że to było około 2 lat, ponieważ ja akurat skończyłam trenować ze względu na kontuzję i musiałam trochę też dojść do siebie, do takiej sprawności fizycznej. Potem zmieniłam szkołę, bo do liceum już poszłam innego niż do szkoły sportowej. W liceum, w którym byłam, lekcje wychowania fizycznego prowadził też menadżer zespołu Flex Sopot. I na tej właśnie sali gimnastycznej jakby mnie zobaczył, ponieważ ze względu na to, że trenowałam gimnastykę, to czasami było tak, że na WF-ie prowadziłam jakieś
krótkie, nie wiem, rozgrzewki, czy właśnie jakąś pracę z przyborem w celu urozmaicenia tych zajęć. Tak więc jak zobaczył, że mam do czynienia z jakimś przyborem, że jestem rozciągnięta, no to się zapytał, skąd to się wszystko wzięło i czy nie chciałabym dołączyć do zespołu jego cheerleaders, tak? Na początku powiem szczerze, że długo się zastanawiałam, czy pójść na te treningi, czy nie. Jednak troszkę takiej świadomości, że gdzieś ten stereotyp takiej cheerleaderki funkcjonuje w społeczeństwie, jakby nie motywował mnie do tego, żeby dołączyć do takiego zespołu. Natomiast zmotywował mnie mój mąż, który powiedział, że warto, żebym poszła, żebym spróbowała swoich sił, że przecież chciałam coś robić po gimnastyce, że może to jest właśnie ten moment. No jak już poszłam, to zostałam. Atmosfera właśnie znowu podjęcia jakiegoś wyzwania, nauka czegoś nowego, no to wszystko zadziałało na plus, tak więc jak najbardziej mi się to spodobało i stwierdziłam, że warto. No właśnie, ten stereotyp cheerleaderek, ten negatywny obraz cheerleaderek, on często powoduje, że dziewczyny, które mają duże doświadczenie taneczne i gimnastyczne, nie chcą dołączać do takich drużyn. Nie ukrywam, że też często same zespoły cheerleaders się do tego przyczyniają. Jak tak już po latach i po czasie z perspektywy czasu oceniasz generalnie współpracę swoją z Flex Sopot? Kiedy ja dołączyłam do zespołu Flex Sopot, akurat było w nim bardzo dużo gimnastyczek. Praktycznie 90% to były dziewczyny po gimnastyce, z którymi ja się widziałam na sali treningowej. Tak więc raz, że się bardzo dobrze znałyśmy, a dwa, że miałyśmy podobne możliwości. I te możliwości mogłyśmy pokazać na parkiecie. Nasz zespół właśnie tworzył choreografię z wykorzystaniem przyborów. My łączyłyśmy taniec z elementami właśnie gimnastyki. Miałyśmy no, taką dobrą bardzo sytuację, ponieważ mogłyśmy robić przejścia, tak? Mogłyśmy robić skoki, mogłyśmy robić jakieś fajne podnoszenia, które wymagały nie tylko siły fizycznej, ale na przykład też rozciągnięcia, bo podnoszenie w szpagacie, piękna rzecz, prawda? Dodatkowo jeszcze łączyłyśmy przybory, tak? Często na parkiet wchodziliśmy z obręczami, ze wstążkami, ze skakankami. Tak więc myślę, że to też nas wyróżniało jako zespół, ponieważ nie każdy zespół mógł sobie na to pozwolić, a ze względu na to, że u nas były praktycznie same gimnastyczki w tym momencie, to właśnie mieliśmy ten plus, że taką trochę zbiorówkę tworzyłyśmy na tym parkiecie. Oczywiście trzeba było mieć takie układy z przyborami, trzeba było mieć również z pomponami, tak? Natomiast faktycznie dużo naprawdę elementów z gimnastyki, szczególnie tych, które wymagają rozciągnięcia czy skoków, to można było wykorzystać w tańcu i myślę, że to dodawało takiego efektu specjalnego. No właśnie, jak obserwowałam zespoły trójmiejskie, to rzeczywiście gimnastyką mocno one wszystkie stały i to, co było super, to było to, że te elementy gimnastyczne nie były wymuszone i one zawsze były wykonane dobrze, poprawnie i z lekkością. To teraz takie inne pytanie. Jak oceniasz również z perspektywy czasu rozwój zespołów, które tańczą na meczach? Czy ten poziom się podnosi, czy idziemy w stronę NBA? Bo rzeczywiście wiele zespołów uważa, że idzie w stronę NBA, co nie, to zdania są podzielone. Jak ty to oceniasz? Tak po prostu. Myślę, że trzeba byłoby przyjrzeć się każdemu jakby zespołowi osobno, bo generalizacja tutaj absolutnie myślę, że byłaby szkodliwa. Wiem, że dużo zespołów stara się troszkę pójść w ten styl taki NBA. Mój zespół Flex Sopot również był 2 razy w Stanach na zaproszenie Marcina Gortata. Występowałyśmy na meczu NBA, tak więc trochę liznęłyśmy tego tematu i faktycznie było tak, że kiedy wróciłyśmy, to starałyśmy się troszkę tego charakteru, takiego amerykańskiego stylu przenieść na nasz parkiet. Też pamiętam, że taką choreografię, którą stworzyłyśmy z dziewczynami w USA, to właśnie w 100% przełożyłyśmy na nasze widowisko, na naszym parkiecie. Tak więc myślę, że to takie mieszanie stylów akurat jest na duży plus, ponieważ jest to różnorodność w tym momencie, tak? Gdyby zespół tańczył tylko i wyłącznie choreografię z pomponami, byłby nudny. Jeśli by tylko i wyłącznie tańczył z przyborami, byłby nudny. A jeśli jest trochę tego, myślę, że to daje takie fajne ostatecznie widowisko, bo jest to różnorodność, a myślę, że każdy widz lubi taką różnorodność. Tym bardziej, że czasów na meczu potrafi być 12, albo z dogrywką nawet więcej 15. Więc jest to tak naprawdę dużo układów, które trzeba zaprezentować. No i im bardziej urozmaicone jest to widowisko, tym lepiej.
No właśnie, bo w NBA zespoły cheerleaders tańczą tak naprawdę tylko między kwartami, bo wszystkie timeouty są dla sponsorów. Jak sądzisz, które rozwiązanie jest lepsze? Czy tak jak u nas w Polsce, że występujemy na każdym możliwym wolnym czasie, kiedy nie ma zawodników na parkiecie, czy rzeczywiście tylko między kwartami? To trudne pytanie, ponieważ gdyby występy były tylko pomiędzy kwartami, to faktycznie jakby odbiorca widział mniej tych choreografii. Układy by się rzadziej powtarzały, jeśli chodzi o jeden mecz, drugi, trzeci i faktycznie może byłby bardziej tym wszystkim zainteresowany. Natomiast tańczenie na każdym czasie jest bardziej wymagające dla nas, dla tancerek. Jest przyjemniejsze, bo wtedy absolutnie nie ma nudy. Jest taka ogromna adrenalina, kiedy będzie ten czas, kiedy się wybiegnie, czy zdążę się przebrać, czy zdążę wziąć ten przybór do ręki i z nim wybiec. Więc na pewno o wiele więcej się dzieje i jest to takie bardziej wymagające od nas, ale też dające większą satysfakcję. I myślę, że dzięki temu też to się nakręca, ponieważ my wiemy, że musimy tworzyć nowe choreografie, że ten trening musi być wykorzystany nie tylko na szlifowanie, na powtórki, ale także na kreowanie czegoś nowego, żeby właśnie zaskoczyć widza za, nie wiem, 2-3 mecze, żeby wyjść z jakąś nową choreografią. Bo dodam tylko dla niewtajemniczonych, że w koszykówce nie wiadomo, kiedy będzie timeout, a często się zdarza w czwartej kwarcie, że jest jeden zaraz po drugim i czasami jest ciężko wrócić na linię boczną boiska i żeby znowu wybiec na parkiet. Jaki był twój największy sukces w zespole Flex Sopot? Bo domniemuję, że rzeczywiście ten wyjazd do Stanów na zaproszenie Marcina Gortata to jest sukces zespołu, ale jaki był twój personalny największy sukces? Myślę, że dla mnie osobiście było ważne to, żebym ja się rozwijała i tutaj miałam okazję, ponieważ nie tylko mogłam uczyć się tańca, nowych jakichś choreografii, nowych stylów, ale także mogłam jakby rozwijać swój warsztat i na przykład stawiać choreografię. Tych układów faktycznie wymyśliłam parę, również z gadżetami, nie ukrywam, ponieważ w tym się czułam najlepiej. Tak więc myślę, że to było dla mnie takie doświadczenie bardzo kształtujące, że mogłam nie tylko być tancerką, ale czasami jakby przejąć tą inicjatywę, stanąć na przodzie i to, że mogłam stanąć przed lustrem na przodzie i nauczyć czegoś mojej koleżanki z zespołu, to właśnie było takie bardzo dla mnie wartościowe. To, że mogłam być w roli tego trenera i czegoś nauczyć inne osoby. To jeszcze tylko powiedz mi, jako ostatnie pytanie dotyczące Flexa Sopot, czy to jest duży przeskok dla gimnastyczki artystycznej, która startuje w zawodach, która nagle musi teraz być w zespole cheerleaders i stanąć przed wielotysięczną publicznością na meczu, która ma inne zupełnie oczekiwania niż sędziowie podczas turniejów, podczas zawodów gimnastycznych? Myślę, że tak, że to jest duże wyzwanie dla nas, ponieważ na to się składa kilka elementów. Występując na zawodach gimnastyki artystycznej, tam zazwyczaj nie ma dużej publiczności. Jest się bardzo skoncentrowanym na sobie, na tym, co trzeba zrobić. To skupienie jest maksymalne, po prostu nic innego się nie liczy, tylko jakby własny układ, który trzeba wykonać. Natomiast występując przed publicznością, dochodzi ten właśnie element, że ileś tysięcy ludzi na mnie patrzy, to raz, ale dwa, że ja też muszę nawiązać jakiś kontakt z tymi ludźmi. Nie mogę skupić się tak na sobie, żeby wyglądać na nieobecną albo patrzeć w podłogę, tylko muszę właśnie ten wzrok skierować w te trybuny, żeby ten widz widział, że ja mam z nim jakiś kontakt, tak? Nie tylko skupić się na sobie, ale też wyjść do ludzi z tym wszystkim. Tak więc jest to dość trudne. Ja myślę, że do tego się trzeba przyzwyczaić i nieraz się obserwuje, że jeśli jest jakaś nowa dziewczyna w zespole, to ma z tym problem, że to jest wzrok wbity w podłogę i ciężko się jakby tak przełamać, otworzyć. Natomiast kwestia po prostu obycia się z parkietem, tak? Im więcej takich wystąpień, tym potem lepiej to przychodzi. Tak, czasami to widać, że ktoś jest nowy na parkiecie, ponieważ nie ma tyle energii i nie oddaje tyle energii w publiczność, ile można by było oczekiwać, że zespół taneczny odda. Występowanie przed ludźmi ma też dobre strony, ale też i te ciemne. Pytanie jest, taka jest prawda i widzowie potrafią być bezwzględni, zwłaszcza w dobie internetu. Czy tobie personalnie bądź zespołowi zdarzały się jakieś przykre sytuacje z tym związane? I tutaj właśnie to, co powiedziałaś, jest kluczowe, że internet to faktycznie jest taka ciemna strona tego wszystkiego, ponieważ jeśli osobiście się z kimś spotykamy, z kibicami, oni są bardzo życzliwi,
zrobili dla nas. Nie wiem, robią sobie z nami zdjęcia, rozmawiają z nami. Tak więc tutaj ten kontakt jakby twarzą w twarz to był zawsze pozytywny. Nie pamiętam jakiegoś takiego spotkania z kibicem, który by powiedział coś negatywnego na nasz temat, tak? Czy z kibicem, czy nie wiem, z organizatorem jakimś tak wydarzenia. Tak więc jeśli chodzi o taki kontakt osobisty, to absolutnie nie. Jeśli chodzi o internet, w internecie każdy czuje się anonimowo i różne swoje żale wylewa. I faktycznie się zdarzało, że był jakiś artykuł, który mówił o naszym osiągnięciu, że wystąpiłyśmy na super wydarzeniu, tak, że zrobiłyśmy jakąś piękną oprawę artystyczną, że wyleciałyśmy do Stanów, a po prostu w komentarzach był hejt. Tak więc to się przykro czyta, chociaż trzeba trochę mieć dystansu do tego, tak, bo jeśli bym wiedziała, że jest to prawda, to oczywiście bym się przejęła, ale jeśli wiadomo, że to są rzeczy takie bardzo ogólne, że po prostu ktoś chce coś negatywnego napisać, bo nie wiem, jest nieszczęśliwym człowiekiem, no to zawsze tą jakąś swoją irytację wyleje w taki sposób, komentując czyjeś osiągnięcia. Tak więc na to trzeba było troszkę z przymrużeniem oka patrzeć. Czasami nawet jadąc gdzieś busem, to dla zabawy włączałyśmy sobie jakiś artykuł i czytałyśmy komentarze, żeby się pośmiać. Naprawdę. Tak więc trzeba było mieć do tego troszkę dystansu, tak. Porozmawiajmy teraz o Twoim ostatnim projekcie, czyli sekcja Cheerleaders na wózkach. Powiedz mi, to jest takie podchwytliwe pytanie, co było pierwsze? Potrzeba stworzenia takiej drużyny, czy pomysł? Pierwszy był pomysł i to ten pomysł przyszedł do nas z zewnątrz, ponieważ pani, która prowadziła fundację, wymyśliła jakby to, tak? Ona akurat prowadziła inny sport dla osób niepełnosprawnych, a widząc nas, mijając się z nami na sali, na Ergo Arenie, po prostu powiedziała, słuchajcie, a może byście stworzyli taki zespół na wózkach. Tak więc to dla nas było też zaskoczenie, że w ogóle ktoś to wymyślił, że jest takie zapotrzebowanie, czy jest naprawdę ktoś chętny, dziewczyna, tak, bo tutaj jakby tylko nasza oferta była skierowana do dziewczyn, które po prostu chcą przyjść i trenować, tańczyć z pomponami. Tak więc dla nas to też było duże zaskoczenie, ale że lubimy wyzwania, no to stwierdziliśmy, że może warto spróbować. Prowadziliśmy wtedy jako zespół dużo zajęć dla dzieci, tak więc to jakby był kolejny element. Coś, co można zrobić więcej, w coś, co można się zaangażować i zobaczymy, jak to wyjdzie. To powiedz teraz, jak się formował zespół, jak wyglądały do niego castingi, nabory i ile na nim się pojawiło dziewczyn? Przede wszystkim jakby nie mogliśmy zrobić castingu, tak? To nie wchodziło w grę. Bardziej skupiliśmy się na tym, żeby rozsyłać informacje o tym, że taki zespół chcemy stworzyć. Te informacje były rozsyłane do szkół integracyjnych, były rozsyłane do stowarzyszeń, do fundacji. Czasami też odwiedzaliśmy jakąś siedzibę fundacji, aby zaproponować nasze zajęcia. No i tak sukcesywnie małymi kroczkami ktoś się na tej sali u nas pojawił. Faktycznie te pierwsze treningi to jeszcze nie był ten skład, który jakby cały czas tańczy. Myślę, że dopiero po 3 miesiącach się uformowała grupa 5 dziewczyn, która podjęła właśnie się trenowania ze mną takiego regularnego. Czyli raz w tygodniu spotykałyśmy się na Ergo Arenie na godzinkę czasu, aby jakoś wspólnymi siłami stworzyć choreografię, układy, które byłyby atrakcyjne zarówno dla tych dziewczyn tańczących, jak i dla publiczności, bo mieliśmy jakby od razu w założeniu, że nie chcemy tylko spotykać się na sali, aby sobie potrenować, tylko chcemy, żeby również dziewczyny występowały, ponieważ jest to nagroda dla każdej osoby, która coś trenuje, że nie tylko spędzony ten czas na sali jako, nie wiem, korzyść własna, tak, rozwój i tak dalej, ale również ten element, że gdzieś pokażę to, czego się nauczyłam. I to też dla osób niepełnosprawnych myślę, że ma ogromne znaczenie, ponieważ oni nie mają za dużo takich możliwości. Jeśli właśnie coś trenują, to często jest to trenowanie dla samego podjęcia wysiłku fizycznego, czy również pod kątem takiej troszkę rehabilitacji ruchowej. A tutaj właśnie to, co my chcieliśmy dać, to było coś więcej. To był właśnie ten dreszczyk emocji związany z występem, to, że taka dziewczyna na wózku może się pięknie ubrać, zrobić sobie nawet
nawet ten makijaż, chociaż to troszkę dziewczynki jeszcze, ale delikatny makijaż, po prostu poczuć się pięknie, poczuć się wspaniale i wystąpić. I to właśnie chcieliśmy dać tym dziewczynom. Czy miałaś jakieś wcześniejsze doświadczenia w pracy z dziećmi poruszającymi się na wózkach inwalidzkich? Wcześniejszych doświadczeń jakby tak w pracy już z takimi dziećmi nie miałam, natomiast ukończyłam studia wczesne wspieranie rozwoju małego dziecka właśnie z niepełnosprawnością, tak więc powiedzmy, że miałam wiedzę na ten temat i połączyłam to z moim doświadczeniem jakby sportowym, tak, więc tutaj połączenie sportu i osób właśnie z niepełnosprawnością fajnie zagrało na tej naszej sali, że mogłam tak troszkę od strony psychologicznej jakby wiedziałam, jak podejść do tych dziewczyn, bo to było też bardzo ważne i takie kluczowe, myślę, żebyśmy się polubiły, żebyśmy się zgrały i na tej sali razem wytrzymały po prostu trenując. No i właśnie to, że sama trenowałam bardzo dużo i na różne sposoby i gimnastykę, i taniec, i w fitnessy się bawiłam po drodze, tak więc myślę, że to wszystko jakby złożyło się na to, że potrafiłam wejść na tą salę i coś tym dziewczynkom fajnego zaproponować. Wiele osób obawia się pracy z ludźmi poruszającymi się na wózkach inwalidzkich, głównie z tego powodu, że nie wiedzą, jak się do końca w ich towarzystwie zachować. Często jest tak, że słowa, które potocznie wypowiadamy, mogą się okazać zupełnie nie na miejscu, a my tak naprawdę, autorzy tych słów, nie mamy nic złego na myśli. Jakbyś mogła mi opisać, czego ty musiałaś się nauczyć robić bądź nie robić przy pracy z zespołem, tak żeby praca układała się jak najlepiej? Ja również miałam takie obawy na początku. Pamiętam pierwszy trening, byłam strasznie zestresowana właśnie, żeby nie popełnić jakiegoś takiego błędu, który by do mojej osoby zniechęcił właśnie dziewczyny, tak? Tak więc dla mnie to było też bardzo ważne, żeby się dobrze do tego przygotować. Tak jak powiedziałaś, czasami stosujemy jakieś zwroty, które dla nas po prostu wychodzą jak z automatu, tak? Stańmy przed lustrem, chodź tutaj, tak? Tak więc są to takie sformułowania bardzo typowe, które na sali często padają. I na początku myślałam, że fajnie by było je zastąpić, tak? Ustawmy się przed lustrem. I starałam się bardzo to robić, właśnie, żeby faktycznie nikomu jakby nie zrobiło się przykro, tak? Że powiem w jakiś inny sposób. Ale szybko się przekonałam, że tak naprawdę dla tych dziewczyn to nie ma znaczenia, czy ja powiem ustawmy się, czy stańmy przed lustrem. Jakby to jest ich codzienność. My właśnie troszkę się boimy wyjść do tych osób niepełnosprawnych czasami, ponieważ nie spotykamy ich tak na co dzień, nie obcujemy z nimi. Ale dla nich jakby to, że one są na wózku, to jest ich rzeczywistość i to jakby nie stwarza takiej bariery pomiędzy drugim człowiekiem pełnosprawnym, tak? A my to tak troszkę postrzegamy i właśnie to jest też taki troszkę stereotyp. Tak więc akurat bardzo szybko się przekonałam, że nie muszę aż tak bardzo uważać na ten język. Na co faktycznie można uważać? Na to, że jakby niektórzy nie lubią bliskiego kontaktu fizycznego, tak? Że my nawet rozmawiając ze sobą nie dotykamy się rękami i nogami, tak? Tylko faktycznie siedzimy w jakiejś odległości od siebie. I teraz jeśli chodzi o wózek osoby niepełnosprawnej, należy to potraktować jako część po prostu jakby ciała, tak? Że ja nie mogę sobie podejść i po prostu wziąć dziewczynę i popchnąć wózkiem, bo ona się może przestraszyć, ona może tego nie chcieć, tak? Warto zawsze uprzedzić, czy mogę cię tutaj ustawić, tak? Żeby właśnie nie nadużywać takiego kontaktu, który może dla nas właśnie by nie był niczym złym, tak? No przecież podchodzę, przestawiam, no to pomagam. Natomiast faktycznie trzeba na to spojrzeć, że my też byśmy nie chcieli być popchnięci, tak? Tak więc bardziej na takie rzeczy trzeba by było zwrócić uwagę. Wyjeżdżacie też na występy i jak wygląda logistyka takiego występu? Że każda z dziewczyn przyjeżdża ze swoimi rodzicami? Czy jesteście w stanie pojechać jednym busem? Jakie są wymagania takie na miejscu, które organizator musi spełnić, żeby wasz występ mógł dojść do skutku? Jeśli chodzi o występy tutaj w naszym rejonie, powiedzmy już nawet tutaj w pomorskim województwie, to faktycznie często jest tak, że dziewczyny są dowożone przez rodziców, tak, że oni zapewniają jakby ten transport i spotykamy się na miejscu. Jeśli chodzi o jakieś dalsze wyjazdy, to się organizujemy, po prostu wsiadamy do jakiegoś dużego busa, ponieważ każda dziewczynka musi jechać ze swoim opiekunem, tak, czyli zazwyczaj jest
często jeden rodzic, a czasami robimy sobie jakąś wycieczkę i całe rodziny po prostu jadą naprawdę i sobie fajnie, miło spędzamy czas, jakby oprócz tego występu, to również gdzieś tam pojedziemy sobie na jakiś spacer, na jakiś obiad do restauracji, tak więc często oni to łączą jakby w taki rodzinny wyjazd z dodatkową atrakcją, z tym występem dla dziewczyny. To, czego potrzebujemy od organizatorów jakiejś imprezy, to jest przede wszystkim przestrzeń. Dziewczyny no tak potrzebują powiedzmy 10×10, żeby spokojnie mogły wykonać swój układ w ustawieniach, które mają zaplanowane. No i ta oczywiście przestrzeń musi być totalnie płaska, bo czasami jest ten problem, że jeśli nie jest to impreza związana z osobami niepełnosprawnymi, tylko na przykład sportowa albo po prostu jakaś z fundacji, to jest ten problem, że jakiś kabelek przechodzi przez środek, no a nie może, tak, bo dla dziewczyn jest to utrudnienie. One się i tak muszą bardzo skupić na występie, tak więc nie powinny jeszcze mieć dodatkowych przeszkód. Tak więc to faktycznie jest takie jedno z najważniejszych dla nas rzeczy, aby ta powierzchnia, na której dziewczyny występują, faktycznie była płaska, bez żadnych kabli i tym podobnych rzeczy. No i oczywiście, żeby obiekt był w miarę przystosowany, tak? Jakieś 2 schodki nie są problemem, ale generalnie jakby wejście na piętro bez windy, no to już by był problem, tak? Tak więc faktycznie fajnie, jeśli są jakieś podjazdy, jeśli są windy i dziewczyny mogą się swobodnie poruszać. Dobra, jak myślisz, co dziewczynom daje uczestnictwo w tym projekcie? Czy to jest tylko i wyłącznie rozwój fizyczny, czy też trochę nabranie pewności siebie? To akurat jest bardzo interesujące pytanie, ponieważ ja pisałam w ogóle moją pracę magisterską na ten temat, właśnie o mojej grupie. Takie badanie jakościowe prowadziłam i pytałam zarówno rodziców, jak i dziewczyny, co im właśnie to daje, te nasze spotkania, te nasze treningi. I faktycznie tutaj zdania też były podzielone w zależności od tego, czy wypowiadał się rodzic, czy dziewczyna, ponieważ rodzice właśnie bardzo podkreślali ten fakt rozwoju fizycznego, że to tak trochę taka rehabilitacja poprzez ruch w takim naturalnym środowisku, bardzo sprzyjającym, tak, że to nie jest jakiś trening w takiej typowej sali do rehabilitacji, tylko jakby tak przyjemne z pożytecznym, tak, że i faktycznie wpływamy na tutaj rozwój górnych partii mięśniowych, pracujemy nad koordynacją, nad orientacją w przestrzeni, nad poczuciem własnego ciała i dodatkowo przy tym się świetnie dziewczyny bawią, tak więc to połączenie jest takie bardzo korzystne dla nich. Natomiast dziewczyny podkreślały właśnie to, że najfajniejsze są występy, to, że one mogą gdzieś wyjść, właśnie założyć strój, dopracować ten swój wizerunek, bo to jest przecież strój połączony z pomponami, połączony z osłonami, więc to musi wszystko zagrać, tak? Cała kolorystyka i muzyka i gadżety. No i to, że one właśnie mogą tak pięknie ubrane i nauczone czegoś, choreografii, po prostu tańca, wyjść i to zaprezentować. To jest coś, co podnosi ich na pewno wartość, taką samoocenę, coś, co jest bardzo budujące, że one również mogą wystąpić, bo często słyszą, jak koleżanki w szkole chwalą się jakimiś swoimi osiągnięciami, że uczęszczają na takie zajęcia, takie, a tu pianino, a tu karate. No a teraz one mogą się pochwalić tym, że należą do zespołu cheerleaders, że tańczą, że wyjeżdżają nawet za granicę, bo byliśmy też w Niemczech na pokazach. Tak więc myślę, że ten element jest dla nich ważny jako dla dziewczyn. Bardzo podoba mi się, że kompleksowo podchodzisz do całego projektu. Powiedz mi jeszcze, wspomniałaś o górnych częściach ciała. Często poza ograniczeniami w poruszaniu się, dlatego też dziewczyny poruszają się na wózkach, są też pewne ograniczenia w górnych partiach ciała. Jak sobie z tym radzisz, aby rzeczywiście uzyskać efekt zsynchronizowanych występów? Dziewczynki, które należą, dziewczynki, już teraz to są dziewczyny, które należą do mojego zespołu, one jakby nie mają tutaj problemów z przykurczami na przykład, tak, w górnych partiach ciała. Tak więc ten element tutaj nam odchodzi. Są problemy na przykład z koordynacją, tak, ale to jest coś, nad czym pracujemy po prostu na każdym treningu. Sama rozgrzewka, tak, i ćwiczenia, które wykonujemy w trakcie tej rozgrzewki, to już daje taką fajną bazę do ćwiczeń koordynacyjnych, do ćwiczeń rytmicznych, do wzmacniania też części ciała, tak. Tak więc sam trening już jest taką formą pomocy im trochę, żeby te swoje ograniczenia
pokonywać. I tutaj oczywiście dużo jest pracy, ponieważ dla dziewczyn, które są na wózkach, jest to o wiele trudniejsze, tak? W ogóle odnalezienie się w przestrzeni. To jest bardzo ciężka sprawa, ponieważ ta orientacja jest ciut słabsza i naprawdę trzeba dużo się napracować, żeby całą choreografię tak przemyśleć, żeby każdej dziewczynie dać takie miejsce, żeby ona się w nim odnalazła, żeby zapamiętała jakby właśnie w którą stronę ona musi się obrócić, przejechać, jak zmieniają się te ustawienia. One muszą się zmieniać, bo to jest atrakcyjne, tak? To nie mogłoby być na zasadzie jesteśmy w jednym miejscu, stoimy, wykonujemy tylko jakieś ruchy i jest koniec. Tu właśnie im więcej jest obrotów, zmian ustawień, mijanek różnych, tak? Balansowania. To jest właśnie coś, co daje taki efekt pełnej, fajnej choreografii, ale to jest właśnie bardzo trudne do osiągnięcia. Powiedzmy taki jeden układ u nas powstaje przez pół roku, tak? To jest bardzo wiele pracy, powtarzania non-stop tych samych rzeczy do znudzenia, aż w końcu to zostanie zapamiętane, jakby ten ruch wejdzie w ciało i po prostu będzie wykonany za każdym razem prawidłowo, bo o to chodzi, żeby potem na występie też się udało. A jakie są dla ciebie najtrudniejsze rzeczy w prowadzeniu takiego zespołu? Absolutnie nie chcę tutaj sugerować narzekania, bo jakby nie o to chodzi. Nawet ciebie o to nie podejrzewam, tylko właśnie co jest takim największym wyzwaniem, bo nie ukrywam, że ja patrzę z takim dużym podziwem na całą tą sekcję, że ona trwa przez tyle lat i że cały czas się tam coś dzieje. Teraz tak naprawdę to jest dla mnie ogromna przyjemność. Początek był ciężki. Początek był ciężki z tego względu, że ja musiałam sama usiąść na wózek, aby się pewnych rzeczy na nim nauczyć, aby poczuć jak to jest, poruszać się na tym wózku, właśnie jakie są możliwości. I dopiero kiedy ja nauczyłam się jeździć, kiedy zobaczyłam, czy można jeździć trzymając pompony w ręce i poruszać kołami, to wszystko jakby trzeba było bardzo dobrze przemyśleć, gdzie te pompony mają być, czy się da jechać do przodu, do tyłu, czy robić obroty. Tak więc ten początek był taki wymagający. Natomiast no im dalej, tym lepiej tylko, tak? Teraz już jakby ja też znam dziewczyny, znam ich możliwości i wiem, co konkretnie może zawierać choreografia, żeby one sobie z tym poradziły. A czym dla ciebie personalnie jest prowadzenie zespołu? Czymś, co zawsze chciałam w życiu robić. Zawsze chciałam mieć jakby coś swojego i tak czuję, że to jest właśnie mój zespół, który jakby od początku stworzyłam. Na każdym treningu byłam, na każdym występie. Tak więc to jest takie, ja zawsze mówiłam, moje pierwsze dziecko, ten zespół. I faktycznie, no, na pewno sama też wiesz, jakie to jest uczucie, tak? Jedno to jest tańczyć samemu, a dwa nauczyć kogoś i potem zobaczyć ten efekt, że to się udaje. I to jest naprawdę coś, co daje niesamowitą satysfakcję, coś, co mobilizuje w ogóle do dalszych jakichś działań i nadaje w ogóle sens temu wszystkiemu, że nawet jeśli już sama nie tańczę, no to mogę dalej w tym świecie być jego częścią właśnie jako trenerka. A jakie masz plany na przyszłość związane z zespołem? Mam nadzieję, że dalej wszystko się będzie kręciło bardzo fajnie, tak jak do tej pory. Mam nadzieję, że przyjdą nowe dziewczyny. Tak więc serdecznie zapraszam dziewczyny, które chciałyby spróbować swoich sił i dołączyć do naszego zespołu. Niesamowita przygoda to jest, zapewniam. I tych dziewczyn nam brakuje po prostu. Miło by było, gdyby jeszcze parę do nas doszło. 6 jest okej, ale im więcej, tym lepiej. Tak więc mam nadzieję, że ktoś jeszcze dołączy i wtedy to również będzie nowe wyzwanie, tak? Bo trzeba będzie nauczyć tą osobę naszych choreografii, trzeba będzie też dostosować się do większej ilości osób na parkiecie. Tak więc wymyślić też choreografię pod tym kątem już jakby zwiększonej liczebności uczestniczek. I mam nadzieję, że czekają nas fajne imprezy. Już parę naprawdę takich wyjazdów i perełek było, które gdzieś tam zostały w naszej pamięci i mam nadzieję, że takich występów będzie jeszcze sporo przed nami. Zanim przejdziemy do filmu, jaki u was powstał, to powiedz mi, jaki jest wasz największy sukces? Myślę, że największy to jest wyjazd do Hamburga na Mistrzostwa Świata w koszykówce na wózkach. Dostaliśmy właśnie zaproszenie, żeby tam się pojawić i zająć się oprawą artystyczną meczów, w szczególności Polaków, ponieważ występowała tam również polska reprezentacja. No i te mecze nas najbardziej interesowały. Mieliśmy komu kibicować. Logistycznie trudna rzecz do zorganizowania. Cały wyjazd, transport, nocleg, ale po prostu organizatorzy tam wspaniali. Wszystko oczywiście dostosowane do osób niepełnosprawnych, ponieważ sami zawodnicy, tak, poruszali się na wózkach. Tak więc dziewczyny jakby były tam, gdzie powinny być.
były na imprezie typowo dla nich, koszykówka, mecz, na wózkach, tak, wszyscy, tak więc impreza miała super charakter i byliśmy tam parę dni, chyba nawet z 5 dni. No i to są wspomnienia nie do opisania, coś, co zostanie z nami na długo. Czy planujesz powiększyć skład zespołu również o osoby, które nie poruszają się na wózkach? W tym momencie jest to dla mnie dość ciężkie, ponieważ jakby osobiście już nie tańczę w zespole, a to by było jakby najłatwiejsze do zrobienia, tak? Żeby nawet zacząć od jednej choreografii, która łączyłaby dziewczyny pełnosprawne, tak? Na przykład z Flexa z moimi dziewczynkami na wózkach. No teraz mówię, ze względu na to, że nie mam takiego kontaktu już, to raczej na razie zostajemy przy tym, żeby same dziewczyny na wózkach występowały. To przejdźmy do filmu, jaki o Was powstał. Powiedz mi proszę o tym projekcie, jak w ogóle do tego doszło, jaki był cel i no jakie są efekty już po. To jest akurat historia jak z bajki. Pewnego pięknego dnia na Ergo Arenę przyjechał producent Jakub Maj, który stwierdził, że chce zrobić film o zespole Flex Sopot. Tak więc o nas jakby dorosłych dziewczynach trenujących. No i w rozmowie wyszło właśnie, jakie również rzeczy, oprócz tego, że same tańczymy na parkiecie, to jakie jeszcze robimy dookoła. Czyli zajęcia dla dzieci, też czasami mieliśmy zajęcia dla dorosłych, różne jakieś tam mniejsze eventy. No i właśnie doszło również do tego, że rozpoczynaliśmy wtedy dopiero prowadzić sekcję cheerleaders na wózkach. Kuba bardzo się zainteresował tym tematem, bo stwierdził, że to jest coś tak wyjątkowego, czego się w ogóle nie spodziewał przyjeżdżając do nas. Tak więc od razu jakby stwierdził, że tak, to jest to, że po prostu trzeba to uchwycić w tym momencie właśnie, w którym ten zespół dopiero co się tworzy, bo tak naprawdę też cała ekipa filmowa bardzo nam pomogła, bo też jakby starali się, żeby te dziewczynki do nas trafiły na tą salę treningową. Tak więc tutaj też od nich mieliśmy ogromne wsparcie w tym całym projekcie. Zbiegło się to w czasie po prostu fantastycznie. No i te początki były bardzo trudne. Nie dość, że byłam zestresowana samym prowadzeniem tego zespołu, to również tym, że po prostu towarzyszyła nam na sali kamera. Ale byli z nami cały czas, dosłownie cały czas, na każdym treningu, więc szybko się do tego przyzwyczaiłam i ja, i dziewczyny. I faktycznie efekt był taki, że powstał film, który wyglądał bardzo naturalnie. Tam nie było ani jednej jakiejś zagranej sytuacji, nie wiem, po prostu przemyślanej wcześniej, proszę się ustaw tu, powiedz to, tamto. Absolutnie nie. Ta kamera po prostu była włączona i to, co rejestrowała, to, co się działo na treningu, bez żadnego po prostu aktorstwa i ustawiania sytuacji. Tak więc jeśli ktoś widział ten film, to na pewno to sam może dostrzec, bo jest tak naturalny i dziewczyny tam po prostu fantastyczne są, jeszcze takie małe, szczerze mówiąc, bo to z samego tego początku, więc jak na przykład teraz włączam i oglądam ten film, to aż się łza w oku kręci, że one były takie małe, a teraz to już są po prostu takie nastolatki, z którymi trzeba już inaczej rozmawiać i myślę, że dla nich to też fantastyczna rzecz, że o nich powstał film, że one były tymi postaciami tutaj wiodącymi. Oczywiście on był też poprzeplatany właśnie zespołem Flex Sopot, naszymi meczami, tak? Więc taką fajną to całość dało, że cheerleading ma różne oblicza. To powiedz mi jeszcze, jaki był odbiór tego filmu wśród osób zupełnie niezwiązanych z cheerleadingiem, z meczami oraz z osobami, które poruszają się na wózkach? Ja się spotkałam z bardzo pozytywnymi opiniami na ten temat, zarówno po premierze, kiedy tych po prostu opinii napływało mnóstwo i jakby przekazywanych twarzą w twarz i przez internet i przez telefon dzwoniono do mnie i mówiono, że super naprawdę projekt, że fantastyczna robota po prostu wykonana na sali, ponieważ ona jakby uchwyciła moment od powstania zespołu do pierwszego występu, tak więc kawał czasu i kawał włożonej pracy. I tak naprawdę do dzisiaj, kiedy jest jakiś pokaz, tak, tego filmu, to jeszcze potrafię na Facebooka, bo najłatwiej jest kogoś znaleźć na Facebooku po prostu, dostać jakąś wiadomość taką bardzo, bardzo pozytywną, zarówno od osób pełnosprawnych, jak i też czasami niepełnosprawnych, którzy mówią, że super, że ma pani do tego serce i że pani to robi. Z mojej strony to już wszystkie pytania. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz, że zgodziłaś się tutaj ze mną trochę porozmawiać i mam nadzieję, że sekcja będzie się jeszcze bardziej rozwijać i że za rok będziemy mogły rozmawiać już o tylko sukcesach na miarę Mistrzostw Świata koszykarzy w Hamburgu. Byłoby super. Dziękuję również.